Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest Kicia. O, i ucieka. Dzień Praw Zwierząt dzisiaj jest. No i właśnie chciałem, żeby wystąpiła, no ale ona skorzystała ze swojego prawa właśnie i wzięła, zaskoczyła. No, bardzo mi przykro. 22 maja 1997 roku parlament uchwalił ustawę o ochronie zwierząt i na pamiątkę tego wydarzenia no, obchodzimy właśnie tego dnia, czyli 22 maja, Dzień Praw Zwierząt. Andrzej Rozenek, witam Cię Andrzeju serdecznie. Jasiu, przyjdziesz jeszcze? Nie wiadomo, czy przyjdzie. No i to jest bardzo ważny dzień. Dzień dobry, cześć Jacku. Fajnie, że skorzystała ze swoich praw i że ma takie prawa u Ciebie w domu. No niestety nie wszystkie zwierzęta w Polsce mogą się cieszyć swoimi prawami, a niektóre wręcz są maltretowane. Przypomniał mi się niedawno obrazek, jak widziałem jakiegoś niezbyt inteligentnego człowieka, który ciągnął 2 psy za samochodem, bo mu uciekły rzekomo. No, od razu mi się skojarzył ten pisowski zwyrodnialec senator, który za samochodem swojego psa ciągnął. No są tacy ludzie i po to są właśnie prawa zwierząt, żeby tacy ludzie dowiadywali się o tym, że takich rzeczy robić nie wolno i żeby im te zwierzęta odbierać po prostu, bo nie powinni opiekować się zwierzętami. Jacek na przykład mógłby się opiekować psem jeszcze, tylko jeszcze nie dojrzał do tego. Zobaczcie, jaka duża jestem już. Taka duża. Rośnie. Taka wielka. I co chcesz iść? Taka jest Janinka. O, kable. Jaśku. No i widzicie Państwo, jak to wygląda. Ja bym chciał, żebyście pod tym odcinkiem, drodzy nasi widzowie, pochwalili się, jakie zwierzęta macie, czym się opiekujecie. I to nie tylko chodzi o koty, psy, ale też rybki, nie wiem, jakieś kameleony, warany, a nawet pająki. Wszystko, co żyje. Każda opieka nad zwierzętami jest fajna, więc będziemy wdzięczni za sygnał od Państwa, kto z Was ma jakie zwierzątko, bo myślę, że większość z Was jakieś zwierzątko ma albo miało. Także świętujmy dzisiaj bardzo ważny dzień, Dzień Praw Zwierząt. Janina Hop. Poszło. Jacku, a co w polityce? Bo zwierzęta No, zwierzętami, właśnie, a zwierzęta polityczne wczoraj też rozrabiają. Tak, myśmy wczoraj rozmawialiśmy o ósemce Mentzena między innymi i wiemy, że pan Nawrocki podpisze jak leci, wszystko jak tam leci. Natomiast Rafał Trzaskowski powiedział, że owszem, ale tu musi w paru punktach się zastanowić i rozważyć. I ten punkt główny, który chyba budzi najwięcej kontrowersji, i tam jest parę tych punktów, o nich mówiliśmy wczoraj, ale premier Tusk napisał na X-ie, że pierwszym i najważniejszym żądaniem Putina wobec Ukrainy i Zachodu jest zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO. Nawrocki właśnie podpisał się ochoczo pod tym postulatem, następnie będzie kapitulacja i podział Ukrainy. Też się podpisze. Śmiertelnie niebezpieczne dla Polski. No i tu co tu dyskutować? No, co tu dyskutować? Potrafi pan premier zadawać bolesne ciosy, trzeba przyznać. I ma rację absolutnie, no bo takie bezmyślne podpisanie się pod tym postulatem no, świadczy właśnie o braku kompetencji, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Karola Nawrockiego, ale zdaje się, że Karol Nawrocki to tych kompetencji nie ma również w wielu innych obszarach, na przykład Tak. w obszarze kontaktów z armią i z generałami, nie? Tak, ale umie napisać generał cyrylicą. To trzeba powiedzieć, że jak jeździł do Moskwy, to musiał się nauczyć. No właśnie. Nawiązujemy tutaj, proszę Państwa, bo nie wszyscy z Państwa są na Platformie X, do wymiany zdań, jaka w nocy nastąpiła między generałem Pytlem, przypomnijmy to generał, który był odpowiedzialny za kontrwywiad w Polsce, bardzo wybitny specjalista od rosyjskich wpływów i od tego, co nam tutaj Putin szykuje, a właśnie Nawrockim. Generał Pytel no trochę obśmiał Nawrockiego, że jest starszy od niego i znacznie lepiej sobie radzi na siłowni. I rzeczywiście mogę potwierdzić, że trzyma kondycję fizyczną, bo znamy się z panem generałem. Natomiast wzbudziło to od razu Karola Nawrockiego i się odezwał. Jacku, co napisał? Od treningu, napisał pan Pytel, że moja analiza kwalifikacji kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Ma 42 lata, wyciska leżąc 100 kg, na biceps 45, 1-2 razy. Mam 58 lat, wykonuję tymi ciężarami 4-6 razy więcej
powtórzeń i zaświadczam Państwu, że rozumu mi od tego nie przebywa. To tyle generał Pytel, na co Karol Nawrocki odpisał, że od treningu rozumu nie odbywa. Pan w wywiadzie pracował, to film jest. Ja pana żyletki, w nawiasie te 100 kg to są żyletki, wyciskam naście razy, więc do szeregu generał Pytel. No, muszę powiedzieć, że to takie trochę w relacjach z generałami polskiej armii, to jest na razie szef IPN-u, to nie jest prezydent ani zwierzchnik sił zbrojnych. Co to jest za język do szeregu? Kto to jest ten facet, żeby sobie pozwalał na tego typu dziwne wpisy? Ja rozumiem, że on zna no sam Andrzej powiedziałeś, że przecież był w Moskwie w lipcu 2018 roku i się tą wizytą w Moskwie w ogóle nie pochwalił. Nigdzie tego nie ma. To dziennikarze w marcu tego roku dopiero do tego doszli, że pan Karol no, jednak pojechał tam do Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i po co tam pojechał, no to dopiero teraz zaczął tłumaczyć, dlaczego tam był i w jakim celu tam był. I on mówi, że tam był, bo niósł wiedzę na temat tego, że wojna zaczęła się w 1939, a nie w 1941. Nie ma śladów żadnych, co on tam robił tak naprawdę, poza jakimiś relacjami w rosyjskich mediach, gdzie się podaje, że Nawrocki miał powiedzieć: jesteśmy szczęśliwi, że odwiedziliśmy Muzeum Zwycięstwa w Moskwie. Odkryliśmy tu dla siebie wiele nowego, a szczególne wrażenie zrobił na mnie film Droga do zwycięstwa. No to dobrze, może dobrze, że on tak jeździ, że był w Moskwie. O, teraz Kicia korzysta ze swoich praw, opuszcza nas. No, Droga do zwycięstwa to taki propagandowy film, zdaje się, tak? To nie ma charakteru szczególnie dokumentalnego. No to skoro tak relacjonują rosyjskie media tę wizytę, to że w ogóle relacjonują, to znaczy, że była to ważna wizyta, tak? I że doszło tam do jakichś istotnych zdarzeń. Kto wie, czy on nocował na przykład tam w tej Moskwie, czy nie? Tego nie wiemy, prawda? No Wiemy natomiast, że jak Donald Trump zaczął jeździć do Moskwy w latach 80. jeszcze, no to na przykład jego pobyty były intensywnie dokumentowane, bo najpierw czechosłowackie, żeby się tu nie pomylić, czechosłowackie służby się nim zainteresowały, a potem KGB się nim zainteresowało i robili sobie takie, wiesz, albumy rodzinne z Trumpem. I kto wie, może i Nawrocki ma taki album i dlatego on tak chętnie omija ten podpisuje temat. się. Nie, no bardzo chętnie się podpisał pod tym postulatem, że Tym postulatem, tak. zero możliwości wejścia Ukrainy do NATO. No jest w tym coś naprawdę zdumiewającego, że tak łatwo dał się tutaj uwieść Mentzenowi jego dziwnemu postulatowi, bo ja tego nie rozumiem. Co Konfederacja ma tutaj do tej sprawy, prawda? Konfederacja, która się przedstawia niby jako partia taka wolnościowa, trochę antysystemowa, a tu nagle jedną z 8 najważniejszych spraw dla Mentzena jest to, żeby Ukraina nie weszła do NATO. A ciekawe, dlaczego nie ma 9. punktu dotyczącego Mołdawii na przykład. Bo Mołdawia jest nieważna dla Konfederacji? Ukraina jest ważna? Ja nie rozumiem czegoś, naprawdę. A nie ma ważniejszych spraw w Polsce do omówienia? Ważniejszych niż ten 8. punkt? Coś mi tutaj pachnie i tu bym na przykład cyrylicą powiedział, że coś śmierdzi, ale nie wiem, czy Nawrocki zrozumie, o co mi chodzi. To było też tak, takie plotki się oczywiście pojawiają w sieci i gdzieś tam w rozmowach, że no to nie był pobyt jednodniowy pana Karola w tej Moskwie. No i że... O to pytam właśnie, no bo wiesz, czy dwudniowe, czy 3-dniowe, to ma znaczenie. No jest wersja jakaś tam, która krąży gdzieś po mieście, że jest jakaś dokumentacja z pobytu, a znając oczywiście inne pobyty pana Karola i te wieści gminne, które po świecie biegają na temat jego pobytów, a szczególnie składu delegacji, w jakiej on w różne miejsca po tym świecie jeździł od Stanów. Już się nie rozpędzaj, proszę cię bardzo, bo mamy tryb wyborczy, więc nie możemy za dużo Państwu mówić. Ja tu muszę cenzurować te wypowiedzi, bo potem... Dobrze, potem będą kłopoty. Właśnie, o pierogach coś powiesz i znowu będzie YouTube miał pretensje do nas. Tak, ale jest ważniejsza sprawa. Tatuaże są ważne, bo jak jesteśmy przy panu Nawrockim, Plejada bodajże, któryś z tych takich plotkarskich portali dokonał analizy tatuaży pana Nawrockiego, porozmawiali z ludźmi, którzy widzieli te tatuaże, co tam na nich jest, czego nie ma.
No i według informacji dziennikarzy Nawrocki przed laty wytatuował sobie na klatce piersiowej gigantyczny herb klubu Chelsea London. On przedstawia takiego ceremonialnego lwa, który trzyma berło. I tatuaż jest tak duży, że jak Państwo na zdjęcia popatrzycie Nawrockiego, to czasami wystaje mu tutaj spod koszulki czasem, ale on bardzo stara się to ukrywać i maskować. Trzeba pamiętać, że co znaczy ten tatuaż, tak? Bo w latach 80. kibole Chelsea to byli po prostu nazywani łowcami głów. To był symbol takiego stadionowego chuligaństwa. No i co jest ważniejsze, i to znowu mamy, to zupełnie są przypadki. No, przez prawie 20 lat, od 2003 do 2022, właścicielem Chelsea był Rosjanin. Roman Abramowicz, oligarcha, kumpel Putina. No i jak się zaczęła wojna na Ukrainie, no to zmuszono go do sprzedaży tego klubu i to jest właśnie temu klubowi, no, tak, kibicował, jak rozumiem, i kibicuje pan Nawrocki. No, może jest się czego wstydzić albo nie ma, nie wiem. Natomiast na plecach, prezes IPN-u na plecach ma już polskie ma tu rodzime patriotyczne tatuaże związane z Lechią Gdańsk. No i z takim środowiskiem, albo gdzieś tam się te litery ciągle pojawiają podobno w tych tatuażach, HWM, czyli Chuligani Wolnego Miasta. To jest taka grupa kibicowska, która jest absolutnie związana z Lechią, taka naprawdę ultra. To trudno powiedzieć kibicowska, to kibole są po prostu. No i ci, którzy zajmują się życiorysem pana Karola, twierdzą, że no, gdyby ci ludzie zechcieli cokolwiek opowiadać, no to jest kopalnia wiedzy o młodzieńczych latach pana Karola, bo on, jak to mówią wtajemniczeni, zawsze był blisko umięśnionych. Tam różne grupy są, a on był w grupie umięśnionych. Przypomina się też w tym kontekście tych tatuaży, że pan Nawrocki ma na swoim koncie taką książkę Wielka Lechia moich marzeń. I ta książka jest poświęcona pamięci Tadeusza Dufeka, który mając 17 lat śmiertelnie ugodził nożem kibica Arki Gdynia, za co trafił do poprawczaka. I to jest książka o tym bohaterze, no tak, jak rozumiem, Lechii Gdańsk, że gość kogoś zabił, no, w wieku 17 lat. To jest świat, w którym się pan Karol obraca i to jest świat, który rozumie. W związku z tym te wpisy, które pan Nawrocki popełnia w odpowiedzi na przykład do generała Pytla, to jest taki język tego półświadka, że tak powiem, a nie język prezydenta Rzeczypospolitej. Ale jest pewien apel, Andrzeju, ten apel musi wybrzmieć, bo Marcin Najman się objawił. Znany zawodnik MMA to jest ten, który jak wchodzi do klatki, to tam za chwilę może przegrać. Znaczy nie wiadomo, czy będzie trwało 10 sekund, 20 sekund, ale zawsze jest dużo tak zwanego dymu i zamieszania przed jego walkami. No i on zwrócił się z apelem do obu kandydatów, i do Rafała Trzaskowskiego, i do Karola Nawrockiego. Posłuchajcie Państwo. Pokaż mi swoje tatuaże, a powiem Ci, kim jesteś. Dlatego w tym momencie wzywam obydwu kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Proszę pokazać swoje tatuaże podczas debaty piątkowej, tak jak ja robię to w tym momencie. No, może pokażmy swoje tatuaże, dawaj. Ja bym pokazał, wiesz, tylko nie mam. Zdejmujemy wszystko. Ale poczekaj, jest w tym apelu pewien głębszy sens i No można się nie zgodzić z panem Najmanem, że jeżeli ktoś sobie coś dziara, no to raczej powinno to być dosyć dobrze przemyślane, bo no, w zasadzie się z tym już żyje do końca życia. I wiesz, moja córka ma na przykład tatuaże i wiem, że każdy z nich jest głęboko przemyślany. No i jest ich sporo, ale myślę, że z każdego jest dumna i nie będzie nic tutaj nigdy przed nikim ukrywać, bo one mają jakiś sens, logikę, coś wyrażają. Myślę sobie, że skoro trwa dyskusja w sieci na temat tego, jakie tatuaże ma Nawrocki, to może rzeczywiście on powinien nam pokazać, zanim zostanie ewentualnie prezydentem, a nie potem, żebyśmy się dowiadywali, że może tam coś jest jakieś, nie wiem, krzyże, nie krzyże. No Śledziu na przykład ma takie zupełnie inne tatuaże, prawda? No tak, on ma takie nawiązujące do różnych pozdrowień starorzymskich, tak?
tak. No ja tak, przychylam się tutaj do tego apelu pana Najmana. Zresztą jak spojrzałem sobie na tego dżentelmena, to myślę, że wiele osób od razu by pokazało. Nie tylko tatuaże. Na kogo? Na Karola? Jak patrzycie Nie na Najmana sobie popatrzyłem. na Wiesz, to Najmana. taki jakbyś go tak w bramie spotkał i powiedziałby ci Pokaż ściągaj portfel. koszulkę, pokaż tatuaż. To co, byś nie pokazał? Pewnie, że tak. Na wszelki wypadek, kurczę. Ale Karol, wyciskacz ten. Dzielny gość to jest. No, Żyletki, ale wiesz co, objaśniłeś mi ten wpis, bo ja nie wiedziałem, o co chodzi z tymi żyletkami, a to Tak, na to te jest- ciężarki mówi żyletki, tak? tak. Wiesz, No, to widzisz, widzisz. używa fachowego języka, wiesz, branżowego. Nie jest to taki facet, który tam na siłownię tam wpadnie raz do roku. Nie. To jest normalnie dba o swoje ciało, kondycję i tam pomalował sobie różne rzeczy. I to ma, ale jak śpiesz po głębszym zastanowieniu, faktycznie to ma sens. On powinien O jednak czym my, Jacku, powinien. gadamy? Mówimy w kontekście wyborów prezydenckich o tym, ile ktoś wyciska, jak Ile się ma mówi tatuaży na sztambie, prezydent ile ma przyszły tatuaży, jakich kumpli Kurczę. wśród chuliganów stadionowych kto ma. No po prostu, czy to są na pewno wybory prezydenckie? Nie, to jest, jak to napisał Roman Giertych, jakbyśmy wybierali gościa, który więcej tam wyciśnie i podniesie, to ja bym na pana głosował. No to i tu trzeba się zgodzić, no co tu zrobić. No. Natomiast To ja nie wiem, ja się nie znam, ale to chyba lepiej na Pudziana wtedy głosować, co? no, jak na strongman, no kiedyś, no tak, no. Bo on na przykład, nie wiadomo, ale on może na przykład lokomotywę by przepchnął, a tam ja widziałem, że on ciężarówki na przykład przepychał. No, takie tiry, takie naczepy znaczy, same. Ciągniki, siodłowe. Dobra, już nie brni, no chodzi o duże dojść na do- kołach takie. Takie duże na kołach, tak. Wczoraj ja zobaczyłem się jednak w sieci, że to się nie spotkało z takim do końca ciepłym przyjęciem, o tak bym to ujął, bo przyjęcie było różne, a mianowicie chodzi mi o najpierw inicjatywę pana Siemoniaka, który wyskoczył na tym kongresie, że tu jest pan Jacek Siewiera i to takich ludzi my tam potrzebujemy, po czym pan Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego u pana Dudy, powiedział, że on jest do dyspozycji jak najbardziej i tak dalej. No to Rafał Trzaskowski wziął i napisał, że cieszę się, że minister Siewiera pozytywnie odpowiedział na moje zaproszenie do współpracy jako społeczny doradca. W sprawach najważniejszych warto sięgać po wsparcie ekspertów z różnych środowisk, a bezpieczeństwo Polski to zbyt ważna sprawa, żeby co kilka lat robić w niej rewolucję. Trzeba prowadzić mądrą, długofalową politykę i być otwartym na różne punkty widzenia. I tu po sieci się rozlało, że to, niektórzy mówią, dobra, to zostawmy, a niektórzy mówią, zaraz, chwila, Jeszcze Dudę może wziąć na społecznego doradcę, niech tam podoradza, bo przecież też ma ogromne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i tam pół tej kancelarii. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy zły. Nie umiem się do tego odnieść. Ja pozostaję w tej kwestii akurat neutralny, Andrzeju. Ja się odwołuję tutaj do informacji, które zdobył pan redaktor Radosław Gruca, wybitny dziennikarz śledczy, obecnie współpracujący z portalem goniec.pl i raczej bym sobie takiego człowieka na doradcę jakiegokolwiek społecznego czy płatnego nie brał po prostu. Chociażby ze względu na to, że ktoś, kto tak przykombinował ze swoją ścieżką, karierą życiową i w takim świetle próbował przedstawić swoje dokonania zawodowe, naukowe, no chyba nie. No ale wiesz, może chodzi o to, żeby trochę tutaj przeciągnąć prętem po kracie i pokazać pisowcom, że niektórzy już koniunkturalnie przechodzą na naszą stronę i że to takie jest, wiesz, wietrzenie sukcesu Rafała. Nie wiem. Też mam tutaj obiekcje, też mi się to średnio podoba i uważam, że są inne ważniejsze sprawy, które powinny być przez naszego kandydata komunikowane i ogłaszane, a to jest takie, gdzieś na marginesie można było wspomnieć półsłówkiem i tyle. Tak, zrobiono z tego wydarzenia, chyba że chodziło o to, żeby troszeczkę prezesa zdenerwować, bo prezes się do tego odniósł. No tak, ale może jeszcze tutaj dodajmy jedną rzecz, że prawdopodobnie jest to prezent, który został, że tak powiem, wręczony
w cudzysłowie oczywiście, Rafałowi PSL-owi. Trzaskowskiemu przez Kosiniaka-Kamysza, bo przypominam, że Siewiera bardzo intensywnie współpracował ostatnio z Kosiniakiem i być może to jest takie właśnie, o masz tutaj, mamy takiego skruszonego pisowca, to go sobie weź. Oj, ciężkie te meandry polityki, proszę Państwa, to są takie, że... No ale co tam prezes skomentował, tak? Skomentował, prezes powiedział, że Siewiera ma żal, że go wyrzucili. No, ja z tego co pamiętam, to go nikt chyba nie wyrzucał, on sam odszedł. No ale no to pan prezes już tutaj oczywiście zupełnie nie czuje bazy, ale Zdradził nam coś. No. Nie, kochany, widzisz, a to tak było, że on niby sam odszedł tutaj przed końcem swojej kadencji, a tu się okazuje, że go wiesz, prezes po wykoksali. pierwsze, to prezes tak O, twierdzi. Wiesz jak to jest? prezes się nie już... myli. Tak, aha, chyba, że tak. No, ale dwa, że wiesz, no może się nie myli, ale to jest upływ czasu, a prezes jest w takim wieku, że może mu się już tam myszkować. Różne rzeczy mogą mu się... Ma swoje lata w sumie. No, ma swoje lata, więc ma swoje prawa. Ale odejście było dziwne i teraz zdaje się, że mamy przynajmniej jakieś logiczne wytłumaczenie. No, ja nie Siewiera wiem, odszedł z BBN-u, bo prezes kazał go wykopać. bo go wyrzucili. No, może. No to widzisz, no historia polskiej polityki cały czas jest do napisania, tej najnowszej przynajmniej. I nie wiadomo jak to tam, kto z kim i kiedy. Tak samo jak nie wiadomo, proszę Państwa, kto z kim się bił i o co tam chodziło w tej restauracji sejmowej. No bo to jest po prostu, ta kampania jest przedziwna, a zdarzeń jest tyle, że co jedno to, nie wiem czy śmieszniejsze, czy tragiczniejsze. W hotelu poselskim była nocna awantura. Wersji jest tyle, ilu ludzi i nie bardzo wiadomo, jak to było naprawdę, dopóki chyba się nie pojawi monitoring z tego i marszałek Hołownia wtedy będzie mógł jakby jednoznacznie powiedzieć, ale na razie sprawa wygląda tak, że Dariusz Matecki twierdzi, że został zaatakowany w barze, w restauracji sejmowej przez znanego aktora z filmu M jak miłość. No a Szymon Hołownia powiedział, że no właściwie to zdarzenie to jest taka konsekwencja bójki między posłami PiS-u. To powiedział Hołownia. Na co Matecki mówi, że to kłamstwo, że to nieprawda, bo jest dwóch pobitych posłów. Jest on pobity i poseł Cieciura jest pobity. Potem w ciągu dnia, jak Matecki tam po prostu robił z tej historii, że to jest napad na niego i tak dalej, że to jest zwolennik tam, nie wiem, kobiet, strajku kobiet i tak, a okazuje się, że zaprosił go pan poseł Milewski na prośbę byłego posła PiS-u, pana posła Giżyńskiego, bo pan Jacek Kopczyński, tak nazywa się aktor Zem jak miłość, no bardzo chciał Sejm sobie zobaczyć i jest bardzo tutaj, był zadowolony, a że miał 1 promil, to tak przy okazji. Jak wiadomo, jak się wchodzi do Sejmu, tyle wrażeń, że człowiek czasem, żeby opanować te wrażenia i emocje, no to mówi, dobra, to tam tak 1 promil, chociaż żebym tutaj ogarnął tą rzeczywistość i poczuł wagę miejsca, w którym jestem. No i proszę Państwa, ale w ciągu dnia okazało się, że tak, pobił. No i okazało się, że nie pobił, znaczy inaczej. Potem pan Matecki mówi, że go właściwie nie pobił, naruszył jego nietykalność, bo on niby, ta jest wersja posłów PiS-u, chciał, dlaczego do tego doszło? Może, właśnie, na początek, dlaczego? Dlatego, że tam jakaś dyskusja się wywiązała i podobno pan Jacek Kopczyński powiedział, że coś powiedział na temat pana Zbigniewa Ziobro. I użył tam słów takich troszkę obelżywych, ale jak określił go sobie, tak? Powiedział, że pan Ziobro jest i tutaj każdy z Państwa może sobie tam co dodać, kim on jest. No i w takim prostym języku to przekazał panu posłowi Mateckiemu, pytając, czy się zgadza z jego opinią. Pan Matecki powiedział, że nie zgadza i podobno dlatego, że się nie zgadza, to ten go chciał uderzyć, co oczywiście nie. Później przejdziemy do oświadczenia pana Kopczyńskiego, ale podobno chciał wyprowadzić cios w kierunku pana Mateckiego, ale w tym momencie zasłonił go własną piersią poseł Cieciura, który oberwał, a pana Mateckiego aktor serialu M jak miłość ciągnął za krawat, tak jak się krowę ciągnie na postronku. I on go ciągnął, a ten i to taka była podobno sytuacja. To jest wersja posłów PiS-u. Wersja marszałka jest taka, jaka jest, że to była impreza pisowska i oni się tam po prostu między sobą pokłócili, pobili i to właściwie niech oni w rodzinie to załatwiają, a poza tym on poprosi pana przewodniczącego klubu Błaszczaka, żeby przyszedł do niego, bo on chce go prosić, żeby jednak zaczęli się zachowywać godnie, no bo to jest jednak Sejm i jak chcą se burdy urządzać, to na zewnątrz.
a nie w budynkach sejmowych. No ale proszę Państwa, pojawiła się wersja pana Jacka Kopczyńskiego, który wydał w tej sprawie oświadczenie. I ponieważ ono jest takie nieskomplikowane, ale jest też skomplikowane, to ja je sobie przeczytam, Andrzeju, żebyśmy się mogli do tego oświadczenia odnieść. Korzystając z uprzejmości przyjaciela, po raz pierwszy miałem możliwość zwiedzić Sejm. Bardzo miła wycieczka zakończyła się kolacją w restauracji. Owszem, spożywałem alkohol wraz z parlamentarzystami różnych partii i innymi gośćmi. W pewnym momencie doszło do burzliwej wymiany zdań pomiędzy osobami zgromadzonymi w sejmowej restauracji, w tym również między mną a Dariuszem Mateckim, co wywołało w konsekwencji zbiorową szarpaninę. Aktor przyznał, że ta wymiana zdań nie była potrzebna i zapewnił, że nie miała ona charakteru, który w jakikolwiek sposób uzasadniałby zarówno wzywanie służb, jak i zainteresowanie mediów. Nawet będąc doświadczonym aktorem, przekonałem się, że filmowa fraza o prawdzie czasu i prawdzie ekranu jest niezwykle trafna. Każda z wersji przedstawiona przez Mateckiego w mediach społecznościowych i tradycyjnych, różniące się od siebie, to prawda, nie ma nic wspólnego z rzeczywistym przebiegiem wczorajszych zdarzeń. No, tak czy owak, policja pana zabrała i zarzuty dostał tam na razie jakiegoś naruszenia nietykalności osobistej. No ja nie wiem, jaką tam nietykalność osobistą Mateckiego naruszył, bo to krawat zasadniczo to nietykalność tego zwisu naruszył, bo Mateckiego tam zdaje się nawet nie dotknął, tylko go tam za krawat trzymał. Ja liczę na ten monitoring, Andrzeju, bo bez tego monitoringu no, ten film nie będzie miał zakończenia. Tam jest ileś wersji przebiegu zdarzeń. No, poważna sprawa. Jezu. 2 kadencje byłem w Sejmie i nigdy do czegoś takiego nie doszło. Żadnych bujek nie pamiętam, a tu proszę, jak to dziczeje nam klasa polityczna. No dobrze, no niech się pokaże ten monitoring, to sobie popatrzymy na to, kto się jak zachowywał. Jedno jest pewne, że wypuszczenie Mateckiego z aresztu powoduje różnego rodzaju reperkusje, między innymi takie, że on jest absolutnie najczęstszym gościem na mównicy sejmowej, z tego co widzę. Tak. A tu muszą Państwo wiedzieć, że to się odbywa z całą pewnością za nie tylko aprobatą, ale to jest z polecenia władz klubu. Bo to nie jest tak, że sobie każdy może wejść na mównicę. To musi być uzgodnione z Błaszczakiem, czyli z Kaczyńskim. Czyli oni świadomie tego faceta, który opuścił niedawno kryminał i który ma bardzo poważne zarzuty, eksponują w Sejmie. No i szczerze powiem Ci tak, dobrze. Jaka partia, tacy reprezentanci, jaka partia, takie zachowania w kuluarach, w restauracji. Wszystko się zgadza, naprawdę. Tylko dziwi jedno, że ta partia ma 30% poparcia. No, to jest smutne, proszę Państwa. No ale co, no podoba się takie życie. No. Proste, nieskomplikowane. Po prostu ta partia chyba, ja wiem, w takich umysłach i w duszach Polaków obudziła te takie najgorsze elementy. Każdy z nas ma jakieś tam swoje takie struny, które jak się pobudzi za bardzo, to nie wychodzi to fajnie. A PiS to potrafi. PiS potrafi taki, nawet te zwierzęce instynkty w ludziach zacząć budzić taką. A dziś Dzień Praw Zwierząt. Właśnie, dziś jest Dzień Praw Zwierząt i zwierzęta są miłe, no one przynajmniej z nimi można się dogadać. Z pisowcami idzie Czyli coraz tak, trudniej. proszę Państwa, w ramach bardzo poważnej audycji politycznej omówiliśmy, jak jest wytatuowany Nawrocki, kto komu dał po ryju w restauracji sejmowej. Co dalej, Jacku, się dzieje I omówiliśmy też sprawę sztangi, kto ile wyciska. Sztanga, tak, kto ile wyciska, sztanga. bierze na klatę i na nogi. To też bardzo ważne. Proszę Państwa, teraz- polityka w Polsce naprawdę się staje coraz bardziej poważna. W kontekście tego, co wczoraj mówiłem, już nie chcę mi się powtarzać, tak, że trzeba by może jakąś wizję zarysować rozwoju Polski, podyskutować o jakichś ważnych sprawach, o roli Polski w świecie. Nie. No. Ale Dobra, jak nie ma dawaj wizji, dalej, bo czuję, ale że słuchaj, jeszcze coś się ważnego musiało wydarzyć. Ale to na później, ale jak nie mam, Andrzeju, wizji, no takie jest życie, niestety, życie nie znosi próżni i w związku z tym, że jeżeli nie mamy informacji o wizji i o tym, co by tu można było fajnego zrobić, no to jak nie ma tych informacji, one się tam nie przebijają, no to się przebijają, ten dał temu, tamten temu, a ten wycisnął. No o czymś ci biedni dziennikarze pisać muszą, a jak nie dostają, że tak powiem, karmy, no to piszą o tym, co
co widzą i co tam dostają. No to jak widzą, że jest bójka, to trzeba pisać. No, z czegoś muszą Brawo, żyć. Jacku. I tu właśnie O, poruszasz ten ważny aspekt tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nas. Proszę Państwa, nie miejcie za dużo pretensji do dziennikarzy. No bo dziennikarze są tylko przekaźnikiem informacji i tego, co się dzieje. Tak? Skoro się dzieje, jak się dzieje, no to dziennikarze to właśnie takie informacje przekazują. Gdyby któryś z naszych kandydatów raczył łaskawie na przykład wprowadzić do debaty publicznej jakiś ważny temat, nie wiem, o roli Polski w światowym postępie w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, że na przykład, nie wiem, powołaliśmy grupę specjalistów, daliśmy im pieniądze i miejsce, w którym będą mogli pracować nad tym ważkim problemem, to może byśmy i o tym pogadali, albo o lotach w kosmos, albo nie wiem, o jakimś rozwoju szczególnej dziedziny nauki, albo przedsiębiorczości. No nie. Tatuaże, mordobicia, chlanie. No niestety tak wygląda ta polityka dzisiaj. Dla mnie to jest obrzydliwe. albo jak już są ważne tematy, to są przedstawione w taki sposób, że no po prostu jest wzmianka i koniec. No, tak jak sprawa tego, że Unia Europejska uruchomiła ten system taki i będzie 150 miliardów euro, z czego 120 pewnie Polska dostanie na bezpieczeństwo i to pozwoli no po prostu mnóstwo rzeczy zrobić. Oczywiście pan wicepremier Kosiniak zrobił konferencję, bo tam ludzie mówią, no nie ma konferencji, nikt o tym nie mówi, nie tak, no, ale to za mało jest, to jest za mało, no trzeba po prostu pokazywać, na co ten 120, jeżeli je dostaniemy, miliardów euro, my konkretnie przeznaczymy, ile to nas będzie kosztowało, jak to będzie finansowane, prawda, także z Unii, ale że ile co trzeba będzie oddać, no, ale jaki to będzie miał wpływ na bezpieczeństwo, co za te pieniądze kupimy, co zrobimy, co zbudujemy. Co Tam jest też istotne, dostaliśmy czy 120. rozmawiamy z naszymi partnerami unijnymi, jak ten tort podzielić, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, że wszyscy będą ze wszystkimi konkurować, bo być może się da zrobić tak, żeby każdy z krajów członkowskich tutaj się Specjalizację miał. wyspecjalizował w czymś. Mhm. Wiesz, no ja pamiętam czasy Układu Warszawskiego, może nie trzeba do tego sięgać, ale dlaczego nie, jeżeli tam się też pewne rzeczy udały? I była specjalizacja. Jedne kraje się specjalizowały w takiej produkcji wojskowej, inne w siakiej i to jakoś całkiem znośnie funkcjonowało. Fajnie by było, jakbyśmy mogli być uczestnikami takich dyskusji. Fajnie by też było, gdybyśmy mogli naprawdę z tego tortu skorzystać i na przykład wzmocnić przemysł obronny, a w niektórych miejscach go wybudować. Padło ważne hasło budowy centralnego okręgu przemysłowego. Zdaje się, że Rafał Trzaskowski o tym mówił chyba 3 razy w trakcie tej kampanii. No ale nie poszły za tym konkrety, nie poszło za tym powiadomienie obywateli na przykład, że w tej miejscowości planujemy wybudować na przykład, no już tą wyświechtany przykład fabrykę amunicji 155 mm, prawda? Albo w tym i w tym miejscu powstanie taki zakład produkcyjny. To mogą być śrubki nawet do samolotu, ale niech to będzie konkret. A takie, wiesz, gadanie, no tutaj 150 miliardów, komu to coś mówi? No, Bo mi to nic samo, nie co, mówi. co 1,5 miliarda i oczywiście no, można mówić o tym i pewnie należy. To nie to, że my to w czambu wszystko potępiamy. Należy powiedzieć, że dlatego że zapisu no nic w temacie bezpieczeństwa i zabezpieczenia polskich granic się nie działo i taka jest prawda. Nie, no jak to? Płotek postawili przecież, z Tak, którego są tak. tacy dumni. Płotek, Tak. którego sforsowanie 30 sekund trwało. I podpisywali różne umowy od sasa do lasa, których konsekwencje dopiero tutaj się objawiają. Bardzo drogi płotek, tak na Tak. marginesie. Płotek, który został dopiero teraz za tej władzy poprawiony, wyposażony w elementy elektroniczne, które poprawiają znacząco jego efektywność, a przede wszystkim wzmocniono obsadę personalną na granicy, no bo Straży Granicznej musi być adekwatnie dużo do prób przekroczenia granicy. Jeżeli tych incydentów jest dziennie kilkadziesiąt, a czasami nawet ponad 100, to proszę sobie wyobrazić, że do każdego incydentu musi pojechać natychmiast patrol straży. I nie wystarczy tylko mieć informację o tym, że jest incydent, trzeba mieć kim tam zareagować. I istotne jest to, żeby tam była Straż Graniczna na miejscu, a nie jacyś przypadkowo zebrani ludzie w ramach takiego jakby pospolitego ruszenia, czyli Wojska Obrony Terytorialnej. No bo z nimi jest różnie, tak? Niektórzy są bardzo dobrze przygotowani do pełnienia służby, a niektórzy nie.
a Straż Graniczna to profesjonaliści. I teraz wzmocnienie Straży Granicznej, wzmocnienie tych elektroniczne granicy, doprowadzenie do tego, że ona rzeczywiście staje się granicą trudną do przekroczenia, no bo nie ma idealnych granic, tak? Nawet ten mur w Stanach Zjednoczonych jest przekraczany, ale jednak, że jest to znacznie trudniej te granice przekroczyć niż było to zapisu, też powinno być przedmiotem no nie tyle dyskusji, co pochwalenia się. Rząd powinien się chwalić tym, że to się udało zrobić. No bo się udało, tak. Te granice znacząco trudniej się dzisiaj przekracza niż za czasów PiS-u. Warto o tym mówić. No. Może to będzie w kampanii, w debacie teraz jakoś Może te tematem. pytania padną, albo jak padną, to przynajmniej Ale Rafał to Trzaskowski. Rafał musi być przygotowany na odpowiedź, tak? I sypać statystykami, że za czasów PiS-u tyle i tyle dziennie ludzi przekraczało nielegalnie granice, a dzisiaj tyle i tyle przekracza. Jest to tam spadek, nie wiem, o 200, 300 czy 400%. Mam nadzieję, że sztabowcy są przygotowani na to, bo tutaj no, nie ma miękkiej gry już. To trzeba naprawdę mieć mnóstwo argumentów, a Nawrocki się nie będzie tutaj szczypał i będzie mówił nieprawdę i trzeba te nieprawdy natychmiast kontrować. Joanna Senyszyn była w Wirtualnej Polsce w programie Newsroom i tam powiedziała, znaczy ja nie policzyłem tego, tak, ale no podała pewną daną, pewną liczbę, która ma znaczenie w kontekście kampanii wyborczej, bo pytano ją oczywiście o to, czy tam elektorat jej zagłosuje, czy ona przekaże, tak, ten elektorat na Trzaskowskiego i ona mówi, że to nie jest tak, że można swój elektorat komukolwiek przekazywać. To są trochę takie bajki, dlatego że wyborcy, ci, którzy mnie popierali, nie chcieli ani kandydata Platformy, ani kandydata PiS-u i oni się teraz znaleźli w bardzo trudnej sytuacji. No na co prowadzący zapytał, że no dobrze, ale to co, nie powinni w ogóle iść do wyborów? Na co pani Joanna Senyszyn powiedziała, że powinni iść, ale już bardzo wielu nie poszło w pierwszej turze. Kiedy się sumuje elektorat koalicji 15 października, łącznie oczywiście z Zandbergiem, mówiła pani Senyszyn, bo wtedy w tej koalicji był, to się okazuje, że prawie 3 miliony osób mniej głosowało na kandydatów koalicji. Trzeba ich zmobilizować. To jest zadanie dla sztabu Trzaskowskiego. I powiem, że to tak, ta liczba się pojawia chyba, znaczy ja jej wcześniej nie widziałem, bo nikt tak tą liczbą nie operował, ale jeżeli tak jest, a dlaczego miało być inaczej, bo wszystko wskazuje na to, że tak jest, no to faktycznie potrzeba zmobilizować 3 miliony osób. No te różne badania i sondaże, które są teraz robione, pokazują, że frekwencja powinna być wyższa niż w pierwszej turze i przekroczy 70%. No takie są wersje robocze, ale to jest zadanie dla sztabu Rafała Trzaskowskiego. I ja nie bardzo, znaczy ja rozumiem, że ta aktywność Donalda Tuska teraz, Andrzeju, ma między innymi temu służyć, żeby ten elektorat zmobilizować. Okej, i marsz oczywiście niedzielny też temu służy. Tylko wiesz co, nie do końca się tu z panią profesor zgadzam, bo to, że 3 miliony osób mniej zagłosowało w sumie na tak zwaną koalicję 15 października, mówię tak zwaną, wiem. bo tam Zandberg, Część to mogła nie oznacza, przenieść że głosy. oni nie poszli, bo część głosów mogło być oddanych na przykład na Mencena. Tak. Albo na jakichś innych kandydatów, na przykład na Joannę Senyszyn. I wiesz, i to nie do końca tak jest. Z całą pewnością część z tych 3 milionów nie poszła, no bo mamy niższą frekwencję niż wtedy, ale myślę, że spora część też gdzieś się odnalazła w innych miejscach poza koalicją 15 października i oczywiście dobra intuicja jest pani profesor, żeby próbować do nich dotrzeć, bo to jest naturalne, że skoro kiedyś głosowali na koalicję 15 października, to dzisiaj mogą poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Natomiast to nie jest te 3 miliony, to nie jest tak, że oni wszyscy zostali w domu. Na pewno nie. Proszę Państwa, i przeniesiemy się trochę znowu do Mateckiego i do Sejmu, bo tam miało miejsce jedno zdarzenie, które o nim ja myślałem sobie, że ale ja myślę, że to trzeba powiedzieć, bo nie można takimi sprawami chyba jednak do porządku dziennego przechodzić. Pan Matecki głównie, ale i pisowcy inni też, zareagował na informację o tym, że szefową Rady Muzeum Auschwitz została pani profesor Barbara Engelking. I ja się zastanawiam, co można mieć przeciwko tej kandydaturze, ale zaraz do tego przejdziemy.
Pani profesor jest psychologiem, socjologiem, kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2014-18 była przewodniczącą Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. No ja, życiorys po prostu idealny, tak, dla tego stanowiska i tego miejsca. Na co wyskoczył pan Matecki z samego rana i mówi: co wy macie do Polski? Dlaczego tak bardzo jej nienawidzicie? Wasz lider polskość uważa za nienormalność, ale widocznie to stwierdzenie zostało na stałe wpisane do waszego politycznego DNA. Powołanie Engelking do kluczowej instytucji dla budownictwa pamięci o niemieckich zbrodniach to policzek dla Polaków. I ja mówię, czy ich wszystkich już tam lekko potem, bo jeszcze on krzyczał dalej. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie śmierć Polaka nie jest mniej ważna od śmierci Żyda czy Niemca. Jestem Polakiem i od polskiego rządu żądam prowadzenia polskiej polityki historycznej, a nie robienia z Polaków narodu sprawców. I co tak boli, mianowicie co tak boli pana Mateckiego? No boli historia, tak? Bo niestety to centrum, w którym pracuje, którym kieruje pani profesor Engelking, to kierowała, bo teraz stoi na czele, pokazuje tą historię taką, jaka była. Badania naukowe dowodzą, że nie wszyscy nasi rodacy byli osobami szlachetnymi i bez skazy, tak? I w 80. rocznicę powstania w getcie pani profesor twierdziła, że Żydzi nieprawdopodobnie rozczarowali się co do Polaków w czasie wojny. Takie zdanie między innymi wypowiedziała. I to po prostu siedzi w tych pisowcach do tej pory. Pokazywała, że były większe możliwości, żeby pomagać, ale ich nie wykorzystywano do końca. I to nie jest to, że jej się coś wydaje. To nie jest, wydaje się pani profesor, że tak było, tylko na to są badania historyczne. PiS nie jest w stanie przyjąć do wiadomości, to jest w ogóle zadziwiające, nie jest w stanie przyjąć do wiadomości, że oni by historię napisali jakby na nowo, taką, nie wiem, taką, w której my jesteśmy bez skazy, bez winy, wszyscy dookoła nas, to jakiś taki sowiecki model historyczny chcieliby w Polsce wprowadzić i takie osoby jak profesor Engelking strasznie ich drażnią, widzę, strasznie. No jest jeszcze gorzej, dlatego że oni po prostu wykorzystują Holokaust, wykorzystują naszą historię do walki politycznej, do bieżącej walki politycznej, dzisiaj, tu i teraz. I to jest obrzydliwe. Wiesz, w Polsce przecież wiemy, że było Jedwabne, wiemy, że były pogromy, w tym pogrom kielecki. No było różne były rzeczy, za które się możemy... Znaczy nie my, bo to właśnie ta polityka wstydu narodowego też mi się nie podoba. Nie my się mamy wstydzić, tylko ci, którzy to robili, ewentualnie potomkowie tych ludzi. Ale nie wolno o tym zapominać, tak? Jeżeli do takich rzeczy dochodziło, to dochodziło i koniec, bo to jest historia jest zero-jedynkowa, albo coś było, albo nie było. I taki Matecki, wychodząc na mównicę, doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że takie rzeczy miały miejsce. I tu nie chodzi o to, żeby Jacku nową historię nam przedstawić. Nie, tu chodzi o to, żeby użyć tego jako pały politycznej na swoich przeciwników. I oni się nie zawahają, wiesz, tutaj ani używać tego, ani jak już wiemy, bardzo chętnie na trumnach sobie potańczą, jak tylko mają taką okoliczność. Wszystko jest dobre do tego, żeby atakować przeciwników politycznych. Druga strona na szczęście zachowuje się w sposób bardziej cywilizowany i nie tak barbarzyńsko, no ale jednak ta dyskusja w ogóle nie powinna mieć miejsca, tak? W ogóle. To sprawy dotyczące historii, szczególnie historii Holokaustu, powinny być wyjęte z debaty politycznej, powinny być przedmiotem debaty historycznej, naukowej. Bo co nas to dzisiaj wszystkich obchodzi, w sensie takim, dlaczego my mamy teraz te rany rozdrapywać? No, jaki jest cel tego? Nie ma tu naprawdę żadnego powodu, żeby te rany bolesne, zabliźnione znowu rozdrapywać. No chyba, że właśnie chce się osiągnąć jakiś efekt polityczny, bieżący. To jest szkodnictwo polityczne i to szkodzi polskiej racji stanu. Bardzo szkodzi. Matecki jest po prostu takim szkodnikiem, ale przypominam, że wszystko, co on robi, jest za zgodą szefostwa partii i klubu. Tak. Znaczy, Morawiecki i Czarnek nawet oni atakowali kiedyś panią profesor Engelking, mówiąc, że to pseudohistoryczne wypowiedzi, nieuprawnione opinie, wszystko oparte na badaniach. Ten zespół, który z panią profesor pracuje, nawet jakieś oświadczenia wypisywał, że to są lata badań, nie miesiąc, dwa, lata badań na dokumentach,
na zeznaniach też ludzi, świadków tamtych historii, tamtych dni. Szmalcownictwo było, no, co tu dużo gadać, no. Nawet zdaje się dziadek jednego jenota to też ma to w swoim życiorysie. No, różne dziwne historie się w historii naszego narodu działy i się nie ma co tutaj obrażać ani oburzać. No, to nic nie znaczy. To nie znaczy, że nie wiem, to ujmuje nam chwały czy czegoś. Ja nie rozumiem Nie, tego. dlatego Jacku, że każdy naród ma w swojej Jasne i ciemne historii strony. jasne i ciemne strony. Francuzi też mieli rząd Vichy, i też mieli kolaborujących z hitlerowcami i polityków, i generałów, i różne inne takie mroczne strony. Anglicy też mają za sobą różne rzeczy dotyczące na przykład kolonializmu, których się powinni wstydzić. No, każdy naród ma jakieś problemy historyczne, ale wywlekanie tego do bieżącej walki politycznej jest po prostu obrzydliwe. No, to szkodzi przede wszystkim polskiej racji stanu. Jestem ciekaw, Andrzeju, czy Nawrocki pójdzie do Brauna teraz, bo Braun poszedł śladem Mencena i wymyślił sobie, że on też, jak Mencen tu ma 8, to on też tutaj przedstawi swoje propozycje. I tu proszę bardzo, tu do niego, właściwie to kopiuje to, co Mencen, tylko ma inne hasła. I to jest ciekawe, dlatego że no, tam jest jeszcze dyskusja, tak, z Mencenem dyskutować, nie dyskutować, o czymś można, na coś można się zgodzić, nie zgodzić. Natomiast tutaj, no to Państwo musicie się dowiedzieć, bo 6% w sumie głosowało, to jest kawałek społeczeństwa polskiego. Jeżeli podzielają te poglądy, no to gratuluję. Konfederacja Korony Polskiej opowiada się za jawnością i uczciwością w życiu publicznym. To pięknie. Z tego względu oczekujemy od kandydatów na prezydenta udzielenia pilnej, jasnej i kompletnej odpowiedzi na poniższe pytania odnoszące się do najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego wywołanych przez działania i zaniechania rządów i prezydentów ostatnich lat i dekad. Zaczął pan Braun swoje wywody, prawda, na X-ie. I zapytał na samym początku, czy kandydat dany jako prezydent będzie kierował się wyłącznie polskim interesem narodowym. No i teraz dawaj, zastanawiaj się, co to jest polski interes narodowy. No, no, już cię zapędził do rogu. Ja już siedzę i się boję. Następnie europoseł 7 szczegółowych pytań. 2 pierwsze dotyczą Ukrainy. Braun się pyta, czy przyszły prezydent zadeklaruje niewysyłanie polskich żołnierzy oraz niewysyłanie sprzętu wojskowego do Ukrainy. Czy zobowiązuje się pan do powstrzymania ukrainizacji Polski i stanowczego potępienia banderyzmu i wyegzekwowania ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa w Polsce? No, proszę bardzo, takie pytanie. A w następnych pytankach to oczywiście do Unii Europejskiej już, do tego, jak on twierdzi, że to eurokołchoz przecież. Odrzucenie paktu migracyjnego, no bełkot wiadomo. Zielonego Ładu, kolejny bełkot. Pytania dotyczą też te, które Braun tam wymalował, zakazu aborcji, które nazwał to legalne dzieciobójstwo, zakaz aborcji, czy likwidacji obowiązkowych szczepień. O, i tu się mi podoba, bo się przynajmniej odkrył, bo to jest to jego środowisko, jest, prawda, nie może być tutaj obowiązkowych szczepień, bo to jest złe. I chce też deklaracji w sprawie COVID-u. Jasnej, i teraz uważaj jakiej. Rozliczenia instytucjonalnego bezprawia lat 2020-2022, między innymi w lecznictwie, wojskowości i gospodarce, a w szczególności ukarania winnych i sprawców kierowniczych oraz zadośćuczynienia poszkodowanym i rodzinom ofiar. I na koniec pyta się o że żąda właściwie doprowadzenia do ekshumacji w Jedwabnem i odrzucenia roszczeń żydowskich oraz zaprzestania celebracji chanukowych w Pałacu Prezydenckim. To jest ten. I teraz ciekawe, czy Nawrocki... Dostrzegasz pewną zbieżność w tym, co wyprawia Braun i w tym, co Matecki? No, Ja nie tak. wiem, przyszedł sygnał tam ze wschodu, że trzeba Tak, jest parę takich, antysemityzm rozbujać w Polsce? Antysemityzm, tak. Szczególnie bardzo przyda się, tak, żeby jeszcze bardziej tę Polskę kompromitować, tak? Obrzydliwe to jest. I wiesz co, o ile jeszcze w tych pytaniach Mencena, no, niektóre mogą powodować jakąś dyskusję i tak dalej, no to te pytania Brauna to albo są puste hasła, które wypełnił Braun jakimiś swoimi pseudowizjami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, albo są po prostu to jawnie antypolskie postulaty. No bo wiesz, te wszystkie rzeczy, które mają nas skłócić z Ukrainą,
to nie trzeba tylko traktować na zasadzie, że Braun nienawidzi Ukrainy. To jest przede wszystkim wymierzone w nasze interesy, właśnie narodowe, jak on to lubi nazywać. A dokładnie bym powiedział państwowe, bo bezpieczeństwo Polski zależy od tego, jak się będzie układało bezpieczeństwo Ukrainy i to chyba każdy rozumie. I teraz jeżeli ktoś w tak agresywny sposób atakuje Ukrainę, Ukraińców, żąda wręcz, żeby nie wysyłać tam nie tylko żołnierzy, bo żołnierzy to ja rozumiem, ale sprzętu, tak, no to dla mnie jest jasne, jaką reprezentuje tutaj stronę i w czyim interesie działa. I to jest obrzydliwy typ, który powinien być otoczony żelaznym kordonem sanitarnym. Zero jakichkolwiek negocjacji z tym człowiekiem. Zero. Nim się powinny zająć polskie służby, powinny się zająć jego kontaktami i ustaleniem, kto go inspiruje do tego typu działań. Nie wiem, pewnie nie mogą się nim zająć, bo jest kandydatem i nie wolno tu mieszać się w politykę. No, Tak nie myślę. wolno eskalować oczywiście. Eskalować nie można. Chodzi o Nie, to, nie, żeby nie eskalować, tak, więc nie wolno. Nie wolno. Szymon Hołownia, poszła plotka i rozsiewana przez wiadome czynniki, że tak się przejął tym wynikiem, że tam gdzieś w wyborczym oczywiście, swoim w pierwszej turze, tym 4,99, że zamierza zrezygnować z polityki, poszła. No to pan marszałek Hołownia odniósł się do tego i tu Chorobcia jest jednak pewien element, który jest zastanawiający. Tam jest jedno zdanie, które jest kluczowe w tej jego wypowiedzi. Powiedział, że chce zdementować te pogłoski. Jest mi strasznie przykro, że muszę to zrobić, włożyć cierń w serce niektórych polityków i polityczek lewicy Włodzimierza Czarzastego. Zamierzam tu zostać. Niestety musicie z tym żyć. Mam nadzieję, że będziecie weryfikować wszystkie te relacje, które państwo otrzymujecie od tak zwanych anonimowych informatorów. To do dziennikarzy już mówił, z których my często mamy bekę na tak zwanym zapleczu. Jest turbulentny moment powyborczy. Niektórzy liczą rany, niektórzy się frustrują. Spokojnie, moi drodzy, jeszcze chwilę tutaj ze sobą popracujemy. Zamierzam tu zostać. To znaczy co? Nie odda fotela marszałkowi Czarzastemu? To jest niebezpieczna deklaracja. No, raczej chodzi mu o to, że zamierza zostać w polityce. Natomiast wiesz co, ja trochę współczuję panu marszałkowi tego, co teraz przeżywa, no bo rzeczywiście jak znam życie i jak znam Czarzastego, no to marszałek jest w tej chwili obiektem różnego rodzaju plotek rozsiewanych po korytarzach sejmowych. I ta plotka właśnie, że on tak mocno przeżył swój nie najlepszy wynik, że chce odejść z polityki, z całą pewnością wyszła gdzieś tam z okolic właśnie lewicy. I to wynika prawdopodobnie z tego, że marszałek Czarzasty tak się obawia, że Szymon mu nie ustąpi tego fotela i rany boskie, co to będzie. Strasznie to jest płytkie. I znowu widzisz, no, od początku tej audycji dzisiaj rozmawiamy o rzeczach takich, no, z pogranicza dobrego smaku, estetyki i z pogranicza w ogóle normalnej polityki, która mogłaby cokolwiek wnosić w nasze życie. Poznajemy oczywiście dzięki temu charaktery, poznajemy obyczaje, ale to wszystko do niczego dobrego nie prowadzi. Ludzie będą coraz bardziej zniechęceni, coraz bardziej obrzydzeni tą całą polityką. Zgadzam się z tobą i dlatego trzeba jeszcze jeden wątek wprowadzić. Jak już ten odcinek jest taki, to tu nie ma co tam się oszczędzać. Natrafiłem na wizję jasnowidza z Człuchowa. Bardzo ważna sprawa. Pan Krzysztof Jackowski, znany jasłowic, ten jasnowic z Pomorza, ten, wiecie, no, ten co znał Lepera i tam w ogóle on wszystko przepowiedział. Potem co prawda tam się nie zgadza, tam wiele rzeczy, ale to nie szkodzi, ale on ciągle przepowiada. Wyniki, że co się da. No i on się polityką teraz zajmuje bardzo tak, i powiedział, że najmocniej zmiany na scenie politycznej odczuje Tusk. On czuje te zmiany, czuje, one idą. Dziwna rzecz, kojarzy mi się, że po tych wyborach prasa może pisać w nagłówkach: naród obecnym politykom powiedział nie, czyli wybory mogą nas zaskoczyć. On to już mówi teraz tutaj po tej pierwszej turze. No co nas może zaskoczyć? Że wygra jeden albo drugi? Nie wiem, co on ma na myśli. Słuchaj, musimy to rozebrać, bo to ważne jest.
Jackowski mówi, że chodzi, że różne inne wydarzenia polityczne odbiją się na rządzie Tuska. I mam takie skojarzenia, mówi, że to będzie zły czas dla premiera po wyborach, jak się po drugiej turze. I dlaczego? Sam siebie pyta i odpowiada sobie. On widzi w swojej wizji, on zobaczył, że elektorat traci zaufanie do ludzi u władzy, a Tusk traci pozycję w Polsce. Z jakichś względów Tusk będzie dużo tracił, nawet na arenie międzynarodowej. Będzie kryzys wewnątrz koalicji rządzącej. Kolejna partia ma rozważać odejście. A jakaś już rozważała odejście? Bo on mówi, że teraz kolejna partia będzie rozważała odejście. Tak mówię, która już odeszła, może jakaś inna. Nie, tak, sytuacja w kraju wywróci się do góry nogami i teraz uważaj, najważniejsze. To jest kluczowe. Wywróci się do góry nogami ta sytuacja w kraju. Trzecia siła polityczna powstanie. Jeśli dojdzie do wcześniejszych wyborów, to ona z wielkim impetem wejdzie do parlamentu. I tu jest miejsce dla nas, Andrzej. On powiedział, że powstanie trzecia siła polityczna, to teraz ten, kto pierwszy założy tą trzecią siłę polityczną, trzeba szybko zakładać trzecią siłę polityczną. Trzecia droga już była, to teraz trzecia siła polityczna. I normalnie, jak Jackowski ma rację, to wszyscy się dostaną do parlamentu. Fajny gość jest. Do wielkiej kłótni dojdzie jeszcze. Jedyne usprawiedliwienie dla ciebie, że o tym rozmawiamy, jest takie, że dzisiaj cały odcinek jest o patologii. W związku z tym taką patologię też mamy. Mamy. No ale szczerze, wszystko to jest jeden wielki bełkot. Dzisiaj mamy do wyboru 2 kandydatów. Tak, prosimy o subskrypcję właśnie. Ale musimy powiedzieć 20 150, proszę Państwa. No ja w szoku byłem wczoraj, już poszło. Jacka. Mówiłem, że będzie. 20, ale myśmy się kotami zajmowali, potem patologią zapomnieliśmy o najważniejszym. No 20 000, no bardzo dziękujemy. Bardzo. Ale najważniejsze to, Jacku, nie jest to, że mamy już 20 000 subskrybentów, chociaż za to bardzo pięknie dziękujemy i wyznaczamy nowe cele, 25 000. Tak. Ale najważniejsze jest to, że mamy wybór przed sobą, który będzie dla nas wyborem kluczowym. I od tego, co 1 czerwca się wydarzy, zależy rzeczywiście los Polski, los Europy w dużej części, no i tego regionu. I trzeba sobie zdać z tego sprawę i wybierzmy naprawdę mądrze. Nie kierujmy się tutaj żadnymi emocjami negatywnymi w stylu, że tam, nie wiem, ktoś Tuska nie lubi, czy kogoś nie lubi. To już jest zbyt poważna sprawa, żeby w ten sposób decydować. Karol Nawrocki jest osobą, która niczego nam nie gwarantuje, poza tym, że będą niepokoje i że będzie Polska kroczyła w złym kierunku. To nam gwarantuje. Rafał Trzaskowski przy wszystkich swoich wadach, które ja dostrzegam, Państwo też na pewno dostrzegacie, jest człowiekiem przygotowanym do tego, żeby być prezydentem. Zna języki, zna świat polityki krajowej, zagranicznej, nie przyniesie nam wstydu, ma fantastyczną małżonkę, jest prześwietlony przez ostatnie 8 lat przez wszystkie możliwe służby na polecenie Kaczyńskiego i niczego nie znaleziono na niego. I wreszcie jest człowiekiem, który gwarantuje nam to, że Polska będzie w granicach bezpiecznego europejskiego świata. To jest chyba najważniejsze dla nas wszystkich i o tym są te wybory. I nieważne, czy wam się podoba to, czy on w książce napisał to, czy tamto, czy o jakichś rekinach, czy o czymś. Nieważne jest to, czy będziecie się śmiali z niego, że on sztangi nie wyciska, czy mówi po francusku, czy nie mówi. To wszystko są nieistotne rzeczy. Istotny jest ten wybór, czy chcemy Polski bezpiecznej w Unii Europejskiej, czy chcemy oddać się w ręce takich ludzi jak Nawrocki z jego kolegami z półświadka, takich ludzi jak Kaczyński, z jego do tej pory niewyjaśnionymi kontaktami z agentami KGB, z którymi Kaczyński popijał wódeczkę i coś ustalał przez ponad rok, z takimi ludźmi jak Błaszczak, którzy nie potrafili przez pół roku znaleźć, czy kilka miesięcy rakiety, która wleciała na terytorium Polski, z takimi ludźmi jak Macierewicz, który dewastował polską armię, wywiad i kontrwywiad polskiego wojska,
Wreszcie z takimi ludźmi jak Matecki, tak, którzy są oskarżeni o bardzo ciężkie przestępstwa polegające na wyłudzeniu pieniędzy ze Skarbu Państwa. To jest bardzo istotny wybór. I ja bardzo Państwa proszę, żebyście, ja wiem, że ja mówię do przekonanych w większości, ale żebyście Państwo próbowali przekonać tych nieprzekonanych, żeby nikt nie został w domu, żeby nikt nie miał wątpliwości, że tak, rzeczywiście może to być dla niektórych głosowanie na mniejsze zło, ale w tym wypadku to większe zło jest tak ogromne, że jest po prostu zagrożeniem dla waszego bezpieczeństwa, dla bytu waszych dzieci, wnuków i bytu państwa polskiego. Naprawdę to są bardzo poważne wybory i nikt nie może zostać w domu i nikt nie może nie pójść na te wybory, bo potem nie będzie tłumaczenia. Naprawdę, potem będziecie mogli mieć pretensje tylko wyłącznie do siebie, że daliście stery władzy w państwie takim ludziom, takim właśnie jak ten Matecki, co się szarpie w restauracji sejmowej, czy ten Karol Nawrocki, który ma takie dziwne tatuaże, a nie o wszystkim przecież jeszcze wiemy, co on tam ma za kołnierzem. Przepraszam za te patetyczne słowa, ale jak już tak patologicznie dzisiaj było, to może na koniec warto było trochę powagi wprowadzić do tego naszego programu. No i tym apelem, proszę Państwa, Andrzeja, kończymy dzisiejszy odcinek. Serdecznie Państwu dziękujemy za udział i zapraszamy na jutro i będziemy się też widzieli z Państwem w piątek, bo dzisiaj jest czwartek, czyli jutro jest piątek. I zapraszamy na marsz, bo my będziemy na marszu w Warszawie, więc jak Państwo macie ochotę, wolę i chęć i jesteście gdzieś blisko, to zapraszamy. Może gdzieś tam się odnajdziemy. Wow, ludzie jadą z dalekich stron, muszę Ci, Jacku, powiedzieć. Tak. Wiem na przykład, że moi przyjaciele z Jeleniej Góry się wybierają i to całkiem spora ekipa. Także myślę, że będzie to znowu marsz, który będzie liczny i z Państwem na pewno się zobaczymy, strzelimy sobie jakieś fotki, przybijemy piątki i pomaszerujemy po to, żeby pokazać, że nas, demokratów, nas, ludzi, którym zależy na Polsce, na przyszłości i na bezpieczeństwie jest więcej niż tamtych, którzy po prostu być może czegoś nie rozumieją, a być może dali się troszkę omamić propagandzie takiej właśnie typowo jackowo-kurskowej, czy kurskiej, czy jak to się nazywa. Za dzisiaj pięknie Państwu dziękujemy. Nad Kaczym Gniazdem lecieli dla Państwa Jacek Podgórski, Andrzej Rozenek, była Janina przez chwilę z okazji Dnia Praw Zwierząt. Jutro się widzimy o stałej porze, no i zapraszamy oczywiście Państwa na marsz. Do zobaczenia. Do widzenia.